Elon wszystkim. No. Dajcie znać, jak się macie, skąd klikacie. Jak nas słychać dobrze, wciśnijcie piąteczki. Poczekamy chwilę, bo właśnie rozesłałem linki. Także poczekamy, aż kilka jeszcze osób tutaj dołączy do tego live'a. Moim zdaniem jest to bardzo ważny live dzisiaj. Troszkę tutaj materiałów przygotowaliśmy. W sumie niby to jest takie, że wszyscy wiedzą, wszyscy rozumieją, mało kto stosuje. Właśnie pochylimy się dzisiaj nad money tipami, czyli takimi tipami, które pomogą być Wam lepszym człowiekiem, jeżeli chodzi o zarządzanie finansami, zarządzanie swoim portfelem. Wspomnimy coś o oszczędzaniu, o wydawaniu pieniędzy, o tym, jak wydawać pieniądze, jak nie wydawać pieniędzy, o kredytach nawet będzie też parę ogłoszeń parafialnych na sam koniec. To tak wstępem. Mamy pierwsze komentarze, czyli jest tutaj OK. No dobra, chcecie coś dodać na wstępie, czy lecimy z prezentacją? Lecimy. Jest dzisiaj o czym gadać, jeszcze się nagadamy. Dobra. Także mamy prezentację Smart Money Tips. Brzmi jak brzmi, można się domyślać. Tutaj oczywiście opis, o co chodzi z tym Smart Money Tips. No i tak jak tutaj można przeczytać, jest to zbiór zaleceń i strategii, które pomagają ludziom zarządzać ich pieniędzmi w sposób bardziej efektywny i inteligentny. Nie mylić tego z poradami inwestycyjnymi czy poradami właśnie takimi finansowymi, bo nie o to tutaj chodzi. Tu bardzo omówimy rzeczy na podstawie własnych, prywatnych doświadczeń, o tym, co działa u nas, co stosujemy lub czego zaniechaliśmy stosowania. Też tak można to ująć. Chodzi o to, aby maksymalizować wartość każdej wydanej złotówki, minimalizować niepotrzebne wydatki i robić świadome decyzje finansowe, które prowadzą do oszczędności, inwestycji i generalnego zabezpieczenia finansowego. I teraz, jeżeli bym tutaj zatrzymał się na chwilę, to wychodzi na to, że Polacy wiedzą, jak wydawać pieniądze. Większość też jednak już w tych czasach wie, jak zarabiać sensowne kwoty pieniądze, ale kuleje cała po prostu ta inteligencja finansowa, czyli ludzie nie wiedzą, jak oszczędzać, jak zabezpieczać, jak budować poduszki bezpieczeństwa, jak zarządzać swoim budżetem, żeby to robić mądrze. I wiele osób gdzieś jednak żyje też w takim przeświadczeniu pokazania tego, że ma, czyli wiecie, zastaw się, a nie, jak to było? Pokaż się, zastaw się. Zastaw się, a postaw się, czy pokaż się. Zastaw się, a pokaż się, o tak. Czyli coś w ten deseń. Ja może już wokół mnie takich ludzi za bardzo nie mam, bo poodcinałem. Mam fajne towarzystwo, które zbudujemy sami zbudowaliśmy sobie takie świadome towarzystwo, także warto też o to zadbać, o tym też tu troszkę porozmawiamy. Chcecie coś tutaj dodać do tego? Czy lecimy? Generalnie, no właśnie tutaj Kuba pisze, czyli co, żałować sobie wszystkiego? No nie. Nie do końca rozumiem. Także live jest na pewno dla Ciebie.
Nie chodzi o to, żeby sobie żałować, natomiast też moim zdaniem, nie musisz się z tym zgadzać, ale nie chodzi o to, żeby sobie nie odmawiać. Bo mimo wszystko, jeżeli sobie nie odmawiasz i jakby żyjesz, no bo mnie stać, to ciężko jest budować inne, większe rzeczy. Też zależy od tego, kto ile ma, natomiast większość ma na tyle, że nie stać ich na to, żeby mieć takie życie, jakie chcą, plus jeszcze mieć z czego odkładać. To jest akurat coś, na co mogą sobie pozwolić nieliczni. Także nie chodzi o to, żeby nie mając takich zasobów żyć zgodnie z tym, że wszystko co chcesz to sobie kupujesz, nie wiem, jakieś zachcianki, pierdoły, których w gruncie rzeczy nie potrzebujesz, albo coś co po prostu chcesz, bo nie wiem, bo emocje ci teraz w tym momencie podpowiadają, że chcesz to mieć. Natomiast też nie chodzi o to, żeby sobie przesadnie żałować, no ale do tego dojdziemy. Chodzi o to, żeby wydawać mądrze, ale też nie za dużo. I też będziemy mieć tutaj kilka takich fajnych tipów. Co warto robić i brać pod uwagę na samym początku? Pierwszy slajd. Budżetowanie. To pewnie już znacie, nieraz to omawialiśmy i w sumie to jest podstawa podstaw. My będziemy wam tłuc do głowy to ciągle, bo ja sam sobie to tłukłem na samym początku do głowy, zanim w ogóle zacząłem cokolwiek robić. Nie zgadzam się w 100% tym wszystkim regułkom, że najpierw budżet, potem dopiero zbuduj kapitał i inwestuj. Ja do końca się nie zgadzam z tym wszystkim. Jestem też przykładem tego, że równolegle zarówno można budować poduszkę bezpieczeństwa, jak i resztę, bo bez sensu jest stać w miejscu, przyglądać się wszystkiemu i czekać, aż urośnie mi kapitał na to, by inwestować. Ja zrobiłem trochę na opak, trochę na odwrót. Oczywiście jest to bardziej ryzykowne, ale dzięki temu znalazłem się, powiedzmy, w dobrym miejscu, o dobrym czasie w 2016-2017 roku i zacząłem wtedy interesować się kryptowalutami. Czy jakbym się zainteresował w 2018, czy miałbym dziś taką wiedzę, doświadczenie i kapitał? No nie wydaje mi się, mimo że straciłem potężne ilości kapitału w latach poprzednich, to dzięki tym doświadczeniom po prostu wiedziałem, jak się przed tym chronić i na co zwracać uwagę. Także tutaj zobaczcie, mamy to w sumie taką regułkę, zanim zaczniesz inwestować, ważne jest, aby znać swoje finanse. No to musisz wiedzieć, czy możesz sobie na to pozwolić, czy nie możesz sobie na to pozwolić, aczkolwiek Kuba jest przykładem tego, co on ostatnio mówił, że nawet jak wydaje się tobie, że nie masz hajsu na inwestowanie, to możesz to podzielić sobie na dzienne wydatki tygodniowe i zawsze każdego dnia coś znajdziesz, jakąś nadwyżkę, którą możesz wydać na co chcesz lub na coś innego. My akurat tutaj będziemy zwracać uwagę na to, że warto jest jednak pewne nadwyżki, pewny kapitał, który gdzieś tam zostaje, wydać na inwestycje, dlatego że jednak to buduje taki spokój w naszej głowie. Nie każdemu, bo jeden może powiedzieć, a po co ja mam myśleć o przyszłości, lepiej żyć tu i teraz, pieniędzy do grobu nie wezmę i tego typu rzeczy. To wszystko zależy, wiecie, jeden będzie wolał wynajmować mieszkanie, inny będzie dążył do tego, żeby je kupić, więc to tak naprawdę też trzeba dostosować do tego i do tego, co ty oczekujesz, oraz też mierzyć siłę na zamiary, tak, czyli wiecie, jeżeli masz możliwość zarobienia większej ilości pieniędzy, to ja bym patrzył w kierunku, żeby tego nie przetrwonić, co kiedyś też robiłem, a bardziej zabezpieczyć się w takim sensie, że kurczę, jeżeli uda mi się zarobić duże pieniądze lub mam godną pracę, gdzie naprawdę mi fajnie płacą, no to część tych pieniędzy wrzuciłbym na przykład w to, by mieć swoje mieszkanie. I teraz, czy ty musisz mieszkać w tym mieszkaniu? No nie musisz. Możesz wykorzystać to jako aset, który też będzie finalnie zarabiać dla ciebie. Kuba, ty coś chciałeś chyba więcej tu powiedzieć. Znaczy chciałem tylko się odnieść do tego, bo powiedziałeś, że w moim kontekście, jak ktoś nie ma, to znajdzie sposób na to, żeby mieć. U mnie to niekoniecznie wyglądało w ten sposób, że ja nie mam. U mnie to wyglądało tak, że Tak, ja ale mam. zrobiłeś to dla osób, aby im pokazać Czekaj. tym, którzy nie mają. Zrobiłem to po to, żeby pokazać tym, którzy nie mają, to raz, a dwa, zrobiłem to też dla siebie, po to tylko, żeby pomimo tego, co i tak mam i odkładam na to i inwestuję, to jeszcze do tego dołożyć, jeszcze więcej do koryta. No Więc tak. to są rzeczy, które można wykorzystywać w taki sposób, że i tak te pieniądze gdzieś wam się znajdą, tylko musicie to monitorować. No, budżetowanie to jest sprawa bardzo prosta, którą wydaje mi się, że każdy
kto prowadzi jakieś mini nawet domostwo, to powinien robić, bo to jest właśnie bilans wydatków i dochodów, czyli tego, co przychodzi i wychodzi z domu. I nie potrzeba do tego żadnych specjalnych narzędzi, wystarczy kartka i długopis. Oczywiście są różne aplikacje, które mogą nam w tym pomóc, ale jak już mamy ogarnięte to budżetowanie, to możemy zająć się oszczędzaniem. Nawet drobne oszczędności regularnie odkładane mogą prowadzić do znacznej sumy w dłuższej perspektywie. Tutaj mówimy oczywiście o efekcie kumulacji. Oszczędzanie powinno być traktowane jak regularny wydatek. Najlepiej odkładać pewien procent swojego dochodu każdego miesiąca. Panowie? Ja tu mogę dodać, że często też mamy tak, czy ja rozmawiam z ludźmi często, ale tu będę wracał do tego Kuby, bo tak jak on powiedział, on nie zrobił tego, bo nie miał, tylko chciał jeszcze, wiecie, wycisnąć cytrynę i zetrzeć tą skórkę, żeby dorzucać do tego, co on robi, co on buduje. I często ludzie podchodzą do tego wszystkiego, że jak ja mam w ogóle zacząć oszczędzać, jak ja nie mam z czego zacząć oszczędzać. To moim zdaniem jest trochę błędne przekonanie, bo ja też byłem w momencie takim w życiu, gdzie zarabiałem dokładnie tyle, ile starczało mi na wydatki. Zostawało mi z tego praktycznie nic. Byłem w takim miejscu, wiem jak to wygląda i dopiero jak zająłem się na poważnie właśnie tym, co powiedział Michał, budżetowaniem i ogarnianiem tego, że ja widzę, gdzie idą moje pieniądze, a nie, że się dowiaduję po fakcie, zacząłem świadomie do tego podchodzić i zacząłem właśnie akumulować pewne środki. Jeżeli ty nie zrobisz tego w taki sposób, to będziesz żył w przekonaniu, że ty nigdy nie możesz zacząć oszczędzać, no bo przecież wszystkie pieniądze, które zarabiasz, wydajesz, a tak naprawdę w późniejszej części naszej prezentacji jest tam podane kilka fajnych sposobów, gdzie można poszukać tych oszczędności i pewnie każdy z was spotkał się czy złapał sam siebie na tym, że takie rzeczy robi. Awaryjny fundusz, wiecie, to też są takie podstawy podstaw. Chcielibyśmy tutaj na samym początku omówić takie twarde zasady, czyli zanim zaczniesz inwestować, warto mieć zaoszczędzoną pewną sumę na wypadek niespodziewanych wydatków. Często jest tak przecież, że oszczędzamy na coś, powiedzmy, nie wiem, na wakacje, na nowy samochód, na mieszkanie, a życie niestety nie polega na tym, że wszystko idzie tak, jak byśmy tego chcieli, tylko pojawiają się pewne trudności. Często te trudności związane są z wydawaniem na to pieniędzy, które w jakimś tam stopniu zostały przez nas zaoszczędzone na inny cel i nie konkretnie na to, co nas spotyka, wiecie, jakaś choroba czy po prostu jakiś niespodziewany wypadek. I tutaj, czy wydatek, i tutaj zwykle, tak jak widzicie, zaleca się, aby wartość tych oszczędności, tego awaryjnego kapitału była na poziomie 3 do 6 miesięcy twojego miesięcznego dochodu, czyli jeżeli zarabiasz, nie wiem, 5 tysięcy, 7 tysięcy, to powinno to być między 15 a 21 i wtedy możesz się czuć spokojnie. Jeżeli masz 40 koła, 6 miesięcy, to tutaj moim zdaniem już bez problemu można pomyśleć o tym, by zainteresować się na przykład jakimiś większymi inwestycjami, bo z takim kapitałem można zacząć też budować coś więcej. I nie szedłbym też kurczowo w to, co widzicie w internecie, na reklamach, że da się żyć całkowicie z internetu, wolność finansowa, rzuć etat i to wszystko. My tutaj dzisiaj skupimy się też na tym, żeby doskonalić samego siebie, własne umiejętności, które ewentualnie zostaną też wycenione przez rynek czy przez pracodawcę, z którym będziesz ewentualnie pracować. Ja, mimo że byłem w takim okresie, że myślałem, że etat to dziadostwo i nie chcę na tym etacie pracować, nie chcę prowadzić swojej firmy, chcę żyć z inwestycji, zderzyłem się parę razy z takim po prostu czymś i z tego, co rozmawiam z ludźmi, to tak jak mówię, na poziomie takim, że żyjesz tylko z inwestycji, to nie jest proste, warto tworzyć dodatkowe źródła dochodu. Zresztą większość osób, które żyją z inwestycji, budują potężne zasoby, oni głównie opierają swój przychód właśnie o firmy, o to, że one jednak generują dochód, generują przychód, a zwrot z inwestycji czy zabezpieczenie
w formie inwestycji to jest całkiem coś innego. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o ten awaryjny fundusz, to część tego awaryjnego funduszu może być w jakichś tam inwestycjach, na przykład złoto, srebro, coś, co jest bardziej stabilne, ale tutaj bardziej moim zdaniem powinno to się skupiać właśnie na gotówce, na czymś płynnym, co ty potrafisz od razu zabrać, od razu z tym dysponować, bo później też człowiek ma takie przeświadczenie, to też już mówiłem ostatnio, nie jest fajnym uczuciem, gdy masz swoje inwestycje, życie, nie wiem, kładzie cię na kolana i jesteś zmuszony przez to, że nieumiejętnie zarządzałeś swoim kapitałem, swoim budżetem, jesteś zmuszony na to, by sprzedać pewne inwestycje, na to, by mieć na rzeczy, które wymagają konsumpcji. Co innego jest przełożenie inwestycji z jednej inwestycji do drugiej, a co innego jest, jeśli ty musisz to wydać na swoje, wiecie, podstawowe potrzeby, wydatki, nie wiem, zapłacenie mieszkania, opłacenie samochodu i wielu takich rzeczy. No tutaj chciałbym rozgraniczyć, bo fundusz awaryjny, ja to rozumiem trochę inaczej. My często mówimy o poduszce bezpieczeństwa, która powinna pokryć tam na przykład rok naszego życia. Tutaj jest mowa o 3 do 6 miesięcy. No ja tak rok ustalam jako taki standard, powiedzmy. Tak. A awaryjny fundusz to powinien być taki właśnie jak na takie wypadki niespodziewane, rzeczy, które mogą się wydarzyć, zepsuje nam się auto, czy musimy coś kupić do domu i tak dalej, to bardziej takie właśnie 2-3 miesiące gdzieś, gdzie leży, czeka w cashu, i to są dwa zupełnie inne worki. Tak, no to jest dobra rzecz. I jeszcze warto by było tutaj spojrzeć na moment w komentarze, bo akurat się pojawiła taka sytuacja, że mamy dwa skrajnie różne punkty widzenia. Jedno to jest to, że oczy się otwierają, gdy przychodzi na przykład wojna i COVID i dzieje się coś, o czym człowiek nigdy nie myślał. Natomiast drugi to jest, że w życiu nie zarobiłem tyle, co na COVID-zie i na wojnie. Na takie sytuacje właśnie czekałem z gotówką i inwestycjami. I teraz różnica polega na tym, że ktoś w jednym momencie wcześniej doświadczył pewnych rzeczy, a ktoś w tym momencie, gdzie był ten COVID i wojna, jeszcze tego mógł nie doświadczyć i mógł tego nie wyłapać. Ja na przykład nie czułem się na tyle doświadczoną osobą, żeby wiedzieć, że w momencie, kiedy pojawia się COVID lub wybucha wojna, czego się nauczyłem dopiero z czasem, to warto jest pewne rzeczy kupować. To są rzeczy, które mi pokazało jakby czas i doświadczenie. Nie czułem się na tyle w rynku, żeby w ogóle móc w jakikolwiek sposób rozgrywać te rzeczy, tym bardziej, że ani nie siedziałem w polityce, ani nie siedziałem w geopolityce, ani nie siedziałem na tyle w ekonomii swego czasu, ile siedzę teraz, więc pewne rzeczy trzeba ich doświadczyć i przerobić, plus jeszcze warto by było sobie zanotować z tego wnioski, żeby to w ogóle przemyśleć i wiedzieć, co tam się wydarzyło, żeby później przy kolejnych takich sytuacjach wiedzieć, w jaki sposób można reagować. Bo na przykład moim zdaniem w momencie, kiedy pojawił się COVID i później został uruchomiony dodruk, to jeżeli teraz ten dodruk by się pojawił, rynki zareagowałyby bardzo możliwe, że szybciej niż reagowały wtedy. Bo ludzie, mam wrażenie, że poniekąd się nauczyli albo nabrali takiego przeświadczenia, narracji, że kiedy idzie dodruk, to te pieniądze idą w rynek i te rynki będą pompowane. Jakby jasne, można mieć taki wniosek, nie mówię, że to się będzie sprawdzać za każdym razem w 100% i to nie jest żadnego rodzaju porada. Natomiast do czego zmierzam? Do tego głównego założenia, co powiedziałem na początku. Najpierw czegoś trzeba doświadczyć, żeby o czymś wiedzieć. Jeżeli w danym Wyciszyłem się przez przypadek. Jeżeli w danym momencie czegoś nie doświadczyłeś, to skąd masz o tym wiedzieć? Bo ktoś ci powiedział? No nie, to nie zawsze tak działa, bo to, że ktoś ci coś powie, to nie znaczy, że ty to zrozumiesz, a tym bardziej, że będziesz umieć to wykorzystać. Jeżeli coś przeżyłeś, to znaczy, że już masz to doświadczenie i już potencjalnie możesz podejmować dane ryzyko, jeżeli czujesz się w czymś pewniej niż się czułeś przed tym, zanim tego nie doświadczyłeś. I teraz tak jak powiedziałem, to są dwa takie skrajne komentarze, które dobrze obrazują to, że każdy jest inny i każdy jest w innej sytuacji. Zarówno jeden, jak i drugi komentarz jest dobry pod tym kątem, że każdy w swoim czasie dochodzi do pewnych wniosków. I to nie jest ważne, kto dochodzi szybciej, kto dochodzi później. Ważne, żeby w ogóle do tych wniosków dochodzić. No tak, w ogóle potem jeszcze wiecie, no o tym COVID-zie, o tym wszystkim, co się wydarzyło, to
mnie wyczyściło na dźwigni, z czego ja na spocie dokupiłem wtedy Ethereum. I czy wiedziałem, czy to była dobra decyzja na tamten moment? Obawiałem się pewnych rzeczy, że to pójdzie do piekła, już jest w ogóle po kryptowalutach. Wiele osób w taki sposób do tego podchodziło. Na przestrzeni czasu wyszło, że to była bardzo dobra decyzja kupić Ethereum po $90 na spocie i to po prostu trzymać. Więc zobaczcie, to tak samo jak Kuba już wytłumaczył, wszystko zależy. Teraz tak, czy dobrym ruchem było, jeżeli miałeś znajomości i pewne rzeczy, kupienie maseczek i opierdzielenie tego ludziom? No bardzo dobrym było z punktu widzenia ekonomicznego i zarobkowego, ale pytanie, jak człowiek potem się z tym czuje, bo to też, wiecie, tutaj można wiele ludziom zarzucić, w różny sposób do tego podejść, ale to tak samo ty z tym, co robisz, musisz czuć się dobrze. I to, co powiedział Kuba, do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć, czas jak mija, to ty zaczynasz rozumieć pewne rzeczy. I wiele osób dziś, czy nawet wcześniej, czy w 2017 kompletnie nie rozumiało, co my mamy na myśli, co ja mam na myśli. Dziś przyznają mi rację. Ja też nauczyłem się przyznawać do swoich błędów i nie mam z tym najmniejszego problemu. Kiedyś może miałem, bo gdzieś tam trwałem przy swoim, tylko idioci nie zmieniają moim zdaniem swojego zdania, jeżeli są podane konkretne argumenty i w obliczu tego wszystkiego możesz zmienić zdanie i swoje podejście. Mimo wszystko ja, dlatego że nie chciałem za bardzo zmieniać tutaj zdania na temat kryptowalut i tego, że dla mnie jest to częściowo skazane na mini sukces i w przyszłości będziemy to częściej na przykład używać, da się na tym zarobić, dlatego ja zacząłem dywersyfikować, bo nigdy nie będę w 100% pewny, że zarobię na kryptowalutach kolejny raz, dlatego zacząłem dywersyfikować dla swojego własnego spokoju ducha, że ja mimo spadków śpię spokojnie, mimo wzrostów to trochę się wkurzam, bo ja jestem w trakcie budowania pewnych rzeczy, tak jak część naszej ekipy, która dopiero przyszła na ten rynek, jest w fazie budowania, ale nie zapominają oni, dzięki nam i temu, że o tym rozmawiamy, o budowaniu właśnie przede wszystkim poduszki bezpieczeństwa, kapitału takiego awaryjnego czy zarządzania budżetem, bo o tym nie możesz zapomnieć, bo jeżeli zapomnisz i postawisz wszystko na jedną kartę i coś się wydarzy nie tak, będziesz czuł się bardzo niekomfortowo. Dywersyfikuj inwestycje, to jest to, o czym ja tutaj mówię. Nie wkładaj wszystkich pieniędzy w jedną akcję czy jedną kategorię inwestycji. I żeby to też dobrze wam zobrazować i zrozumieć, jeżeli działasz w obrębie rynku krypto, to dywersyfikacją nie jest wrzucenie sobie części kapitału w Bitcoina, części kapitału w Ethera i tam części kapitału w Ripple'a czy w coś innego. To jest dalej ten sam koszyk. Oczywiście różni się specyfikacją ruchów, ale to ciągle jest to samo. Dodałbym tu jeszcze, że dywersyfikowanie w stablecoiny też niesie za sobą pewne ryzyko, które my doświadczyliśmy na własnej skórze, mimo że to było podobno bezpieczne, podobno nie do złamania. Doświadczyliśmy czegoś takiego, że wszystko się może na tym rynku wydarzyć i pamiętajcie o tym, że każda inwestycja, nawet jeśli wydaje ci się, że to jest dobrze zdywersyfikowane, niesie za sobą pewne ryzyko. I tutaj takie zdanie na koniec, im bardziej zróżnicowany jest twój portfel, tym mniejsze jest ryzyko dużych strat i tylko, że to znowu powoduje nie ryzyko, a zabiera pewną część możliwych zysków. Tylko, że lepiej moim zdaniem jest małą łyżeczką czegoś się nauczyć i zarobić, niż starać się najeść chochlom, gdzie większość tego wylejesz i nie będziesz potrafił tego przełknąć. Dokładnie tak jak Marek powiedział, dywersyfikacja to jest fundament. Jeśli chodzi o krypto, dywersyfikacja stablecoinów jak najbardziej za. Znamy historię, więc lepiej się z niej uczyć niż ją powtarzać. I no, trzeba wychodzić na inne rynki, bo jak siedzi 100% w krypto, to może być bardzo źle. Tyle ode mnie. Tu też nie chodzi, że będzie źle, bo ten rynek umrze, padnie. To w ogóle o to nam nie chodzi, bo tu nie chcemy straszyć, tylko są takie fazy rynku, gdzie twoja psychika pewnych rzeczy nie będzie w stanie wytrzymać. I to nie jest kwestia, czy komuś się to przydarzy, tylko
jeśli zbudujesz w pewnym momencie, nie wiem, twój portfel na 100 000 złotych i obkroi ci 50%, to jeżeli jesteś w rynku krypto już dłuższy czas, to machniesz ręką, powiesz, ach, to wróci. Ale jeżeli obkroi ci 80%, to i tak zaczniesz się zastanawiać, czy dobrze zrobiłeś. Żebyście mieli obraz i zrozumieli, o co mi chodzi. I ja też byłem w momencie takim, zresztą to pokazywałem w latach wcześniejszych, gdzie budowałem eksperyment, ten Crypto Salvation, byłem zarówno pod wodą 50-70%, jak i 50, 30, 100% ponad profit, gdzie w najwyższym punkcie było 1000% na plusie, a dziś jakbym to zobaczył, to jestem albo na poziomie 0, albo już nawet pod wodą i mimo wszystko, dlatego że ja to traktuję jako coś długoterminowego, jako eksperyment i coś, co ja po prostu w dużej części traktuję jako zabawę, aczkolwiek tam już nie ma pieniędzy, które można nazwać zabawą, no to daje mi to i tak po prostu spokój ducha, bo ja wiem, że mam inne rzeczy, a nie, że mam tylko to. Kształć się. Finanse i inwestowanie to szerokie pola wiedzy. Warto inwestować czas w naukę i rozwijanie swojej wiedzy w tych dziedzinach. Także tutaj zawsze coś nowego się dowiecie, musicie sami poświęcać na to czas, oglądać innych, słuchać, czytać książki. Przede wszystkim sporą część wiedzy i doświadczeń można oprzeć o to, co się już wydarzyło, bo jak wiecie, historia lubi się rymować. Może nie, że zatacza koło, ale gdzieś usłyszałem, że historia się rymuje i nie wszystko jest 1:1, ale są bardzo podobne zależności. No i nie tylko, nie warto inwestować w rzeczy, stop. Chodzi mi o to, że nie warto inwestować w rzeczy, których się nie rozumie, więc jeśli nie mamy konkretnej wiedzy, to też nie powinniśmy inwestować, więc najpierw musimy się wykształcić, poznać jakiś konkretny temat, aktywo czy inwestycja, a dopiero później zająć się powolnym wchodzeniem, dotykaniem tego rynku. Albo jako praktyk, wiecie, bo tutaj mam komentarz od Kuby, a to nie jest tak, że jak jest minus 80, to się dokupuje? No nie do końca, bo przykład Luny. Ludzie, którzy nie byli na czasie z wiedzą, co tam się dzieje, jeżeli zaczęli kupować, to popłynęli całkowicie. Wiesz o co chodzi. Są oczywiście rzeczy, które jeżeli spadną o taką kwotę, czy nawet niektóre akcje, to wydają się być okazją. Tylko ty musisz, tak jak powiedział Michał, wiedzieć, z czym dealujesz, co robisz, dlaczego to robisz i po prostu zrozumieć to. Oczywiście da się to nauczyć z czasem, powiedzmy, jeżeli robisz coś równocześnie. I ja jestem, powiedzmy, za tym, żeby ktoś mimo mniejszej wiedzy zaczął coś robić. I ja na przykład popłynąłem na akcjach Gazpromu i dość sporo, bo one spadły totalnie do zera. Czy jestem na to zły? No nie do końca. Dla mnie jest to kolejna lekcja. Po prostu tak się wydarzyło. I dla mnie dziś zarówno rynek krypto, jak i zarówno rynek akcji za bardzo się niczym nie różni, bo patrząc na skoki cen, to mimo, że tam są fundamenty firmy i wszystko, to też to potrafi zlecieć do zera. Tylko wiesz co, dwie rzeczy bym rozgraniczył, bo co innego jest Luna, która leci na pysk o 80% i ty wiesz, co tam się dzieje i że to jest jakby projekt skończony i on upada i wszyscy go wyprzedają i tak dalej, a co innego jest w momencie, kiedy, nie wiem, masz przykładowo tą BESCę rozłożoną na 2-3 lata i widzisz, że po prostu po czasie coś jest na takim minusie, a dalej jakby robi robotę. Więc to jest ta różnica, z której trzeba sobie zdawać sprawę i która jest dość istotna w tym wszystkim, no bo rzeczywiście, jeżeli w danym momencie coś z dnia na dzień leci na pysk i widzisz, że tam się źle dzieje, to nie zawsze jest to dobra okazja do tego, żeby cokolwiek zakupić, bo liczy się to, co się dzieje w danym momencie. Bo przykładowo w momencie, kiedy w grudniu, nie wiem, czy to był 20 czy 21 rok, nie pamiętam, chyba 20 rok, wyszedł pozew Ripple'a, znaczy tego SEC-u przeciwko Ripple'a, to on tam też zleciał z jakieś 70-80%, czy tam ileś, nie pamiętam, ale dość dużo w każdym razie. I
ludzie też wtedy wyprzedawali różne rzeczy, znaczy praktycznie XRP w panice. Natomiast fundamentalnie tam się nic nie zmieniło. Tam była tylko i wyłącznie wiadomość i z reguły jest tak, że jak przeczekasz tą wiadomość, co nawet można było zobaczyć w ostatnich spadkach w momencie, kiedy poszły likwidacje, ja mam taką zasadę i tą zasadę polecam mocno stosować, że w momencie, kiedy coś się dzieje i jest gwałtowny ruch, czy gwałtowny spadek w jedną czy w drugą stronę, to tego dnia nie ruszam rynku, tylko czekam na następny dzień, rano patrzę, co się wydarzyło, oceniam realne straty, powody danej sytuacji, co się może wydarzyć dalej i dopiero po dniu, 2, 3 podejmuję jakiekolwiek działania, jeżeli te działania chcę podjąć. Jeżeli coś się dzieje, to z reguły, pomimo tego, jak bardzo doświadczony byś nie był, to i tak będziesz odczuwał względem tego emocje. I owszem, może być tak, że ale zajebiście, bo to spadło, więc mogę dokupić, bo to jest dobra okazja, skoro tak poleciało, ale co jeśli niekoniecznie? Bo przykładowo ja osobiście z tego bezpiecznego punktu widzenia wolę poczekać ten dzień, 2 na jakby rozwój sytuacji, zobaczenie, co się będzie dziać dalej i w ogóle ocenienie, co realnie się wydarzyło, niż ryzykować to, że kupię, a jednak to jeszcze nie był koniec. To jest takie Ja w ogóle- racjonalne podejście do inwestycji i też kolejna rzecz, którą chciałem dodać a propos tego kształt się, to też uważajcie na to, czy rzeczywiście to, czego się uczycie i co słuchacie i na co chodzicie, gdzie się zapisujecie, za jaką wiedzę płacicie, jest tego warte, bo nagle się okazuje, że ludzie chodzą na szkolenia i 90% robi notatki, a później 3 dni później nie pamięta o tym, co było na szkoleniu, ani że w ogóle na tym szkoleniu był, ani że miał je wykorzystać w jakikolwiek sposób. No ale ciężko ocenić, jakiej jakości to jest szkolenie, jeśli na nie nie pójdziesz. Nie chodzi mi o to, żeby oceniać, jakiej jakości jest szkolenie, tylko żeby jak już idziesz na szkolenie, za które płacisz, to żeby wiedzieć, że z tego skorzystasz i będziesz próbował w jakiś sposób przynajmniej część tego wykorzystać u siebie. I dlatego często opinie są negatywne pewnych też produktów, szkoleń, bo ludzie przychodzą, oczekiwania są tutaj, szkolenie jest tutaj, a twoja wiedza jest niewiele niżej. Ja wszystkie szkolenia, które kupiłem, za kupę siana, jestem wdzięczny, bo w sumie nie było takiego szkolenia, którego bym sam nie przetrawił i nie wyciągnął czegoś dla siebie, mimo że można by było powiedzieć, że to wszystko, co tam było, bym wiedział. Zawsze liczy się też perspektywa i ja nie jestem za tym, żeby po prostu oceniać to negatywnie, ale jestem za rozsądnym i mądrym wydawaniem na to pieniędzy. Jeżeli cię stać na dane szkolenie, jasne, możesz to zrobić i wtedy na przykład wydasz swoją opinię, ale moim zdaniem kupowanie szkoleń przez ludzi, których nie stać i myślą, że to całkowicie zmieni ich życie, powoduje potem właśnie taką irytację, hejt i atak w stronę tego danego produktu. Więc tak bym może też to tutaj zaznaczył. Jeżeli chodzi jeszcze o łapanie tutaj tych spadających noży, co powiedział Kuba, bo to tak myślę, to też miał na myśli, no to pewnie część osób, która traduje na lewarze, nie zgodzi się z nim, bo my patrzymy z poziomu inwestowania mid-termowego, long-termowego, a nie z poziomu handlu na dźwigni i łapania tutaj okazji, bo coś spada i będę wychodzić szybko za 5 minut na odbiciu. Też żebyście mieli po prostu tutaj świadomość tego. Ja wiem, że na dźwigni, na lewarze, na tradingu da się zarabiać, ale potrzebujesz tutaj naprawdę dużo czasu poświęcić. Wiem, że też często mówię, że dla mnie hazardem jest handlowanie takie na dźwigni. Żebyście też tutaj zrozumieli, to nie chodzi o to, że hazardem jest sam handel na dźwigni, tylko hazardem jest handlowanie na tego typu produktach, bo tak to można nazwać, instrumentach finansowych, przez osoby, które nie mają zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi. I ja często chcę po prostu, nie chcę wchodzić w dyskusję, tylko mówię, dla mnie to hazard, coś tam. I bo często ludzie, zwykli ludzie bez totalnie wiedzy pytają mnie, Marek, a co ty myślisz o dźwigni? No to ja mówię im, że to hazard i próbuję ich odepchać od tego, a jeżeli ktoś drąży, to wtedy wskazuję drogę, że najpierw to, poucz, poczytaj, zobacz, spróbuj to zrozumieć, zanim w ogóle tego dotkniesz. Bo jest dużo większe prawdopodobieństwo, że ktoś sobie połamie paluchy na tradingu na lewarze niż na tradingu na spocie, bo ta siano ze spota nie wyparuje, chyba że coś się wydarzy złego i będziesz, nie wiem, ciągle skakać z coina na coina i zmniejszysz sobie wartość tego, a na lewarze dzieją się takie cuda, że siano potrafi wyparować i zresztą
to, co miało miejsce ostatnio przy spadku Bitcoina o 10%, zobaczcie sobie, ile tam poszło likwidacji, w tym zlikwidowało mnie, gdzie ja mało kiedy zagrywam na lewarze, ale na Meksie miałem sobie lewar postawiony na longa, ja zapomniałem o nim, ale on sobie bardzo szybko o mnie przypomniał i dostałem wiadomość na maila, że moja pozycja została zlikwidowana, także 100 czy tam chyba $150 poszło w piach. I nie boję się tego mówić, bo wiecie, jeżeli ktoś obstawia częściowo, tak jak ja, małym procentem swojego kapitału rynek, to dla mnie to jest naprawdę jako zabawa. Czasami jednak potrzebujemy trochę adrenaliny i tego wszystkiego, dlatego ja wolę na inne rzeczy, gdzie mogłem postawić dźwignię, w tym momencie nie patrzeć, jeśli tam nie zostałem poinformowany mailem, ale może się okazać, że jeszcze gdzieś coś miałem. No ja po prostu takich rzeczach zapominam, bo ja chcę spać spokojnie i też to wynika z mojego doświadczenia, z tego, że ja się lubię tutaj edukować. Oczywiście wy tego nie róbcie, ja sobie powiedzmy mogę na to pozwolić, by o tym zapomnieć, często tak robię i dlatego ja czuję się spokojnie, jak gram na spocie i mam pewne rzeczy w portfelu, a nie, że mam na dźwigni. Podziwiam osoby, które potrafią handlować na dźwigni i trzymać pozycję przez długi czas i tak tym dealować, żeby ich nie wyzerowało, także szacun. Ja już zapomniałem, co miałem dopowiedzieć, ale jeśli chodzi o te kursy, to też dużo ludzi zapomina, jak w ogóle przerabiać. Oni myślą, że jak kupią już kurs, to już robota jest zrobiona. Ty powiedziałeś, że kurs jest tu, oczekiwania są tu. No może kurs jest tu, oczekiwania są tu, ale praca jest tu, którą trzeba też włożyć w ten kurs, żeby dojść na ten poziom. I często ludzie myślą, że właśnie same zakupy tych kursów to już jest zrobione i już później zacznę zarabiać, a to nie jest tak do końca. Tutaj jeszcze kolektor napisał, że Kuba rozkosza. Nie znamy Kuby, ale Kuba zarobił na kursie e-commerce 15 koła i 70% z tego, co ludzie kupili, to ich nie skończyła, a 30% nawet nie weszła na ten kurs. Także takie rzeczy też się zdarzają. Ludzie często kupują książki na różny temat i tylko je kładą na półce i one tam leżą i się kurzą. Także to jest znany temat. Często jest też tak, Michał, nie? Kupujesz karnet na siłownię, ale zapominasz chodzić na tą siłownię i my mamy parę osób na grupie takich, bo tak jak wiecie, mamy grupę, grupa jest w formie premium, jest zarówno bezpłatny Discord, na którego oczywiście wszystkich zapraszam, kto chce, jest też forma płatna, gdzie my dużo więcej czasu na to wszystko poświęcamy i działamy tak jakby wspólnie, ale zauważyłem właśnie tą tendencję, co powiedział Michał, mimo że ktoś coś wykupi, to potem zapomina, że coś takiego kupił i zapomina w ogóle, że trzeba tam chodzić na tą siłownię umysłową, bo ja traktuję moją grupę, nasz Discord jako taką siłownię, gdzie jest wiele narzędzi, my wam pokażemy, jak to używać, ale to już od was zależy, czy wy będziecie to w ogóle używać, więc o tym też pamiętajcie, żeby o tym nie zapominać. Jeżeli dasz sobie jakieś postanowienie, to jednak postarać się trwać w tym postanowieniu te parę miesięcy, a nawet bym powiedział minimum rok, bo zazwyczaj ludzie wypalają się po miesiącu do 3, już nie pamiętają, co chcieli zrobić. Ustal Tutaj cele. małe sprostowanie, że ten kurs kosztował 15 koła, a on zarobił na nim kilka baniek. Tutaj kolektor dopowiada tylko. No dajesz. Ustal cele inwestycyjne. Czy inwestujesz na emeryturę, zakup domu, czy wakacje, marzeń? Ustalanie celów może pomóc określić ci, ile i jak długo potrzebujesz inwestować. To też jest takie, powiedzmy, podstawowa, fundamentalna zasada. Trzeba wiedzieć, gdzie zmierzasz. Jeśli nie nadasz sobie kierunku, to ciężko będzie w ogóle cokolwiek tutaj ogarnąć i to po części jest to, co stosuje Michał. On może nie ma celi inwestycyjnych, ale ma jakąś tam kartkę z 5 zadaniami, czyli 5 zwycięstw. Power lista. Tak, power lista i on dąży do tego, żeby to odklepać, to zrobić. Tutaj oczywiście trzeba to myśleć trochę w dalszej perspektywie, no ale tak jak mówię, bez tego ani rusz, więc warto sobie pewne rzeczy zapisać. I często jest też tak, dzieci tak mają, przynajmniej to, co ja zauważam, za dzieciaka zawsze zbierałem na coś. Często było tak, że rodzice potem mi coś dorzucili, mogłem to kupić wcześniej, ale ten cały proces nauczenia się, że na coś odkładasz, na coś zbierasz i to jest bardzo edukujące. Ogółem ja tu tylko dodam, że ustalenie takiego celu pomaga nam w wytrwaniu w tych inwestycjach, bo jeżeli wiesz, po co to robisz, no to jest jakby to twoje dlaczego.
i zawsze trzeba mieć to swoje dlaczego po to tylko, żeby utrzymać się w danym przekonaniu i w danym założeniu, bo bez tego nagle się może okazać, że tydzień, dwa, może miesiąc, może 2 miesiące porobisz, a zaraz o tym zapomnisz i ci się odechce. Także to tyle, jeżeli chodzi o to. Lecimy dalej. Planowanie na przyszłość, to też w sumie tak krótko chciałem tutaj dorzucić. Zastanów się nad swoimi długoterminowymi celami finansowymi, takimi jak emerytura, zakup domu czy edukacja dzieci. Planuj odpowiednio, aby je osiągnąć. To się tyczy tego samego, w sumie to jest powtórzenie. I teraz jak można sobie radzić z pewnymi rzeczami właśnie, żeby tym pokusom nie ulegać? No to tutaj mamy coś takiego jak zakup z opóźnieniem i zastosowanie reguły 24 lub 72 godziny. Także kiedy zobaczysz coś, co chcesz kupić, zwłaszcza jeśli jest to drogie, daj sobie 24 do 72 godziny na przemyślenie. Często okazuje się, że ty jednak tego nie potrzebujesz. Ja to często stosuję, bo naprawdę nakupiłem wiele głupot pod wpływami emocji. Między innymi mam tutaj tego gimbala, który ostatnio gdzieś tam chciałem, żeby ktoś go ode mnie kupił, zabrał sobie w dość fajnej cenie, bo mi nie jest potrzebny i kupiłem, bo był gadżet i użyłem go może ze 2 razy, także na to też trzeba zwracać uwagę i starać się jednak omijać takie rzeczy, zakupów takich rzeczy, których no nie będziesz używać. Oczywiście dziś świat działa tak, że nawet jeśli coś kupisz, to jest akurat plusem. W internecie to masz tam te 15 dni na zwrot, tak? I jeżeli to możesz sobie dotknąć, popatrzeć, tylko że w te 15 dni nie do końca zrozumiesz, czy jest ci to potrzebne. Albo masz zajawkę na samochód sportowy. Moim zdaniem warto sobie taki samochód wypożyczyć, pojeździć tym, wydać te pieniądze na wypożyczenie, żeby zobaczyć, czy to w ogóle jest dla ciebie, nie wiem, na parę dni. Bo ja miałem okazję jeździć samochodami sportowymi i to było na torze, to jest całkiem inna frajda niż ta, gdzie pożyczysz sobie samochód na przykład na tydzień, na 2, to jest całkiem inne doświadczenie, więc też warto sprawdzać, czy to jest coś dla ciebie, jeżeli planujesz wydać jakąś większą kwotę. Tak samo szukasz miejsca, żeby gdzieś zamieszkać, to przecież jak tobie się podoba na zdjęciach to miejsce, to nie bierzesz, nie kupujesz tam mieszkania, tylko jedziesz, popatrzysz, pożyjesz, tak jak ja po części zrobiłem z tą podróżą po Azji i szukam swojego miejsca, gdzie mi się dobrze żyje. Na tym to polega. Tak, takie zakupy z opóźnieniem są dobre, ponieważ ludzie kupują używając swoich emocji, a później to tłumaczą logiką. Także takie 24 godziny. Ja to sobie stawiam 240 godzin i już wtedy nie pamiętam, co potrzebowałem i jest sprawa załatwiona. No tak. Dobra, Money Tips, czyli dalej. Zastosowanie zasady 50, 30, 20. Może znacie, dajcie znać, czy znaliście tą zasadę w komentarzach. Ogólnie chodzi o to, że 50% twojej wypłaty zazwyczaj idzie na te potrzeby. 30 na zachcianki, a 20 na oszczędności i inwestycje i można te 20 na przykład rozdzielić po 10%. I to też często tak mówimy, że te 10% twojego dochodu netto powinno iść na inwestycje i to jest takie zdrowe podejście, a kolejne 10% powinno iść na roztrwonienie, na powiedzmy jakieś zachcianki i różne dziwne rzeczy. Tutaj mamy akurat 30, ale to można też do siebie jakoś dostosowywać. Także trzeba o tym pamiętać. Generalnie tymi wartościami można, a nawet trzeba manipulować, bo jedni są tacy, którzy w ogóle nie będą chcieli mieć zachcianek i będą chcieli jak najwięcej inwestować, inni z kolei są tacy, którzy będą chcieli to rozłożyć porówno, żeby sobie pokorzystać z życia i sobie nie żałować, tak jak tutaj wcześniej było powiedziane, a jeszcze inni są tacy, że najchętniej to by sobie w ogóle nie żałowali i jak najmniej oszczędzali. Więc tutaj każdy musi to dostosować pod siebie, natomiast ta ostatnia opcja to moim zdaniem jest skrajnie głupia, bo w tym momencie jest taka książka nawet o takim tytule, że ryzykownie znaczy dziś bezpiecznie. I polecam przeczytać tą książkę, bo troszeczkę się zmieniły te różne reguły i teraz jeżeli ty w żaden sposób nie zadbasz o to, żeby w przyszłości mieć lepiej, a możesz to zrobić tylko i wyłącznie w taki sposób, że będziesz mimo wszystko w sporej części sobie odmawiać wcześniej w tych młodych latach, żeby później mieć lepsze życie, no to będzie ci ciężko dojść do tego, żeby później na starość rzeczywiście mieć jakieś fajne, spokojne życie. Będziesz bardziej miał to takie martwiące się, przejmujące tym, czy mi starczy, czy mnie stać i tak dalej. Plus
też jeszcze bym tu dodał, jeżeli jesteś młody i coś się wydarzy, nie wiem, coś pójdzie nie tak, to masz czas, żeby pewne rzeczy odrobić i znowu dojść do momentu, gdzie byłeś poprzednio, a jak już jesteś stary, to już potem ci się nie chce i to tylko chcesz spokoju, żeby przeżyć. Wiecie, jak to jest. Zresztą spójrzcie na swoich rodziców i na takich starszych ludzi, czy oni są skorzy do podejmowania jakiegokolwiek ryzyka. Chcesz coś dodać, Michał, czy nie? Autonomiczne oszczędzanie. Tutaj jest fajna opcja na Revolucie. Można sobie założyć coś takiego, że za każdym razem jak wydajesz pieniądze, to tipujesz samego siebie i te pieniądze się odkładają w takim specjalnym skarbcu. I później tam wchodzisz i jest wow, teraz Ja w mogę ogóle- to przejebać. Ja po części tak stosuję karty z cashbackiem, lubię te akcje, lubię tego typu rzeczy, zresztą też się tym dzielę dalej. Ja przesyłam sobie siano na kartę, jeżeli już nią płacę, no to płacę taką kartą, gdzie mam jakiś cashback i też się to zbiera do skarbonki w jakimś tam stopniu. To, co powiedział Michał, na Revolucie, jak i inne banki mają też taką opcję, że zaokrąglają końcówkę i odkładają ci to gdzieś na takie dodatkowe konto i na przykład po roku płacenia za pewne rzeczy można się zdziwić pozytywnie, że tam się tyle nazbierało, a ty tego w ogóle nie czujesz, nie? I to jest takie automatyczne oszczędzanie, do tego można użyć pewne rzeczy, pewne narzędzia. To też jest według indywidualnego podejścia. W ogóle moim zdaniem tak samo posiadanie tylko jednego konta w banku, posiadanie tylko jednej karty do tego też jest nierozsądnym zachowaniem. Powinno się rozdzielać to, zarówno podzielić na budżety, jak i na to, że mamy po prostu jakiś ograniczony dostęp do pewnych środków, które mamy, bo przez to, że mamy nieograniczony dostęp, to wracamy tutaj z tymi zachciankami i emocjami, bardzo jesteśmy skorzy, żeby szybko te pieniądze wydać. Prawdziwa wartość przedmiotu. To też gdzieś tam do mnie przemawiać zaczęło, jak pracowałem na etacie. W ogóle teraz jeszcze bardziej, bo zanim ja wydam siano, to naprawdę się wiele razy zastanowię, ponieważ uważam, że pracowanie i wynagradzanie samego siebie, zarabianie pieniędzy, czy nawet wydawanie pieniędzy, które już zarobiłeś, to jak chcesz je wydać, to się dużo bardziej zastanowisz, na co i czy to w ogóle jest tobie potrzebne. I tutaj zobaczcie, zamiast oceniać wartość przedmiotu na podstawie jego ceny, zastanów się, ile godzin musisz pracować, aby go nabyć. Jeśli zarabiasz 50 zł na godzinę, no to taki telefon, gdzie kosztuje 2000 zł, a wiecie, że telefony potrafią kosztować nawet więcej, no to jest 40 godzin pracy. I teraz pytanie, czy to jest warte tylu godzin twojego życia? Kupuj używane. To też się bardzo fajnie sprawdza. Wiele osób to stosuje. Mamy różne OLX-y, mamy Vinted i różnego typu miejsca, gdzie można takie rzeczy kupić. Fajnie jest po prostu szacować to, zobaczyć. Jeżeli jesteś w stanie kupić coś dużo taniej, to pomyślałbym o tym, żeby kupić używaną rzecz niż nową, bo pamiętajcie, też bardzo łatwo można sobie zobaczyć, że wiele tych rzeczy, które gdzieś się tam pojawiają na tych portalach, one są nowe, albo jeszcze z gwarancją. I teraz ty pomyśl, kupisz nowy, zapłacisz, nie wiem, 2500, a w second handzie, tak to nazwijmy, na tych portalach, gdzie ktoś sprzedaje używane 3-miesięczne, nie wiem, jakieś urządzenie czy coś, to ty za to zapłacisz 1500, 1700. Zazwyczaj to też jest skierowane tym, że ktoś tego nie potrzebuje, chce się pozbyć i część pieniędzy odzyskać, albo go przycisnęło i musi to sprzedać, ale często można znaleźć bardzo fajne okazje, jeżeli chodzi o używane rzeczy. To samo z samochodem, jeżeli kupujesz samochód zadbany, który ma tam 2 lata, powiedzmy, to jesteś w stanie go kupić taniej i w dobrej kondycji, a jak kupujesz nowy samochód, wyjeżdżasz z salonu, od razu wartość jego spada. Przynajmniej tak to miało wcześniej, tak to działało. Dzisiaj Teraz już wydaje mi tak się, że nie jest jest podobnie. właśnie. Teraz już tak nie jest, bo części są bardzo drogie i często ludzie właśnie skupują nawet te stare auta, żeby je później sprzedawać na części. Także moja mama też ostatnio kupiła nowy, teraz może go sprzedać drożej niż go kupiła. Lecimy dalej. Spróbuj wyzwania zero wydatków. To po części gdzieś tam wpadło mi do głowy, jak gadaliśmy z Mateuszem, jeżeli chodzi o uzależnienia.
i tego typu rzeczy, no spróbuj nie wydać jednego dnia nic. Czy w ogóle zdarzają wam się takie dni, że ty nie wydasz na nic ani centa? To też jest bardzo fajnie. Ja bym w ogóle poszedł szerzej i bym robił tygodnie bez wydatków. A wiem, że może by to było trudniejsze, ale poszedłbym trochę dalej z tym. To może być ciekawe doświadczenie. Tym bardziej, jeśli jesteś na przykład taką osobą, która dziennie kupuje sobie kawę w maczku albo coś tam, nie? Czy wiesz co, to też zależy, co przez to rozumiemy, bo zaraz ktoś pójdzie w skrajność i powie, że jedzenia do lodówki też ma nie kupować przez tydzień. Więc tutaj moim zdaniem jest to fajny pomysł, jeżeli chodzi o ograniczenie wydatków, natomiast bardziej bym się tutaj skupił na tym, szczególnie na początku, jeżeli pierwszy raz coś takiego robicie, żeby to nie były wydawane pieniądze na zachcianki, tylko rzeczywiście wydawać to na to, co potrzebujecie, ale też nie szukać na siłę tego, co potrzebujecie. Bo często jest tak, że ktoś idzie 3 dni albo 4 dni z rzędu do sklepu, bo mu się coś przypomni, że chciałby coś kupić, coś zjeść. Więc wiecie. I tam nie Prosto. kupisz tej jednej rzeczy, którą chcesz, tylko weźmiesz dodatkowo jeszcze kilka, nie? Tak. Nie, u mnie to jest norma na przykład, że chodzę do sklepu tak raz na tydzień, raz na 5-6 dni, nie? No tak. No, i ale potem to nie zależy, chodzisz, jak to je, nie? Ale że co, że chudy znowu jest. No. Nie, wiecie o co chodzi. Ja przynajmniej u mnie tak w domu było, że weekend to był dzień zakupów, raz na weekend jechało się na zakupy, starczało to na cały tydzień. I tak często ja też to stosowałem i to działa. Minimalizuje to niechciane wydatki, bo jak pójdziesz do sklepu, gdzie ja rzadko kiedy chodzę, bo zazwyczaj jest tak, że nie wiem, idę po masło, a wezmę sobie, dobra, to jeszcze to masło mam, albo nawet zapomnę, że miałem kupić masło, a przynoszę do domu, nie wiem, ostatnio kupiłem sobie kluski na parze, nie wiem, coś tam, piwo zero, coś tam jeszcze, a jakbym nie wyszedł z tego domu, nie poszedłbym tam, to bym pewnie tych pieniędzy nie wydał, więc o to bardziej chodzi. Tutaj oczywiście można też zarówno jak zarządzacie sobie budżetem, no to też listą zakupów i kupować tylko to, co potrzebujecie, to, co wiecie, że chcecie zjeść, no ale mogą być takie wypadki, że nie wiem, trafią wam się niespodziewanie goście, to będzie trzeba iść do sklepu czy coś, ale mówię, spróbujcie sobie zrobić dzień bez wydatków, czy tam parę dni, zarówno to, co mówi Michał, jak i Kuba, ja się z tym zgodzę. Michał akurat jest taką osobą, co faktycznie on zrobi zakupy raz na tydzień i mu to wystarczy, on nie potrzebuje innych rzeczy, wiecie, to wszystko ma w lodówce. Jeżeli Ja mieszkasz jeszcze sam, robię to sobie samo- takie zawody, że idę na przykład raz i jak najdłużej, żeby wytrzymać na tych jednych zakupach, nie? No. Bo to tak 2 tygodnie to już jest na grubo. Jak jeszcze masz mrożone i inne rzeczy, także luz. Unikanie długów, to też jest bardzo ważne, chociaż niektóre długi, tak jak na przykład tutaj mamy kredyt hipoteczny, mogą być nieuniknione. Ważne jest, aby unikać zadłużenia na rzeczy, które szybko tracą wartość, czyli nie wiem, samochody, przedmioty konsumpcyjne, zachcianki, zabawki. I też kolejnym podobnym punktem, nie traktuj kredytów jako dodatkowych pieniędzy. Zamiast korzystać z kredytów, zawsze lepiej jest zaoszczędzić na dany przedmiot, jednak jeśli musisz skorzystać już z kredytu, no to tutaj trzeba się zastanowić, jak chcesz to spłacić. Ja często spotykam się z taką opinią, że no kupię sobie nowy telewizor, kupię sobie nowe coś, bo mnie stać, aby płacić ratę. Gówno, prawda? Nie stać cię. Inwestuj w siebie. To też jest mega kontrowersyjne, często poruszane przez coachów, tylko o co tutaj kurde chodzi? Inwestuj w siebie. Ja też na początku słyszałem, najlepiej weź zainwestuj w siebie, ale żeby mi to ktoś wytłumaczył, jak wygląda to inwestowanie w siebie, o co chodzi, jak to zrobić. Także zobaczcie, często najlepszą inwestycją, jaką możemy zrobić, jest inwestycja w naszą własną wiedzę i umiejętności. To jest właśnie inwestycja w samego siebie. Kursy, szkolenia, książki, wszystko, co pomaga rozwijać umiejętności, które w przyszłości mogą przynieść dochód lub awans w pracy. I tak jak wam powiedziałem na samym początku, dziś chciałbym się tutaj skupić na tym, by zwiększać wasze indywidualne kwalifikacje zarówno w pracy, czy w tym, co robicie. I teraz, co to znaczy inwestuj w siebie? Samoświadomość. Zacznij od głębokiej introspekcji, zastanów się, co naprawdę lubisz robić i w czym jesteś naprawdę dobry. Może to być hobby, umiejętność lub nawet zainteresowanie, które zawsze cię pociągało. Także
iść w tym kierunku. Samoświadomość, edukacja i kształcenie. Tutaj pewnych rzeczy nie rodzisz się doskonały, nie umiesz pewnych rzeczy robić, więc warto tutaj się tych rzeczy nauczyć, a nauczysz się chodząc na szkolenia, na jakieś kursy, chodząc chociażby do pracy, czy podejmując pracę, gdzie czegoś cię nauczą. To może zwyższyć twoją cenę na rynku pracy i podwyższyć twoje kwalifikacje czy umiejętności. Buduj sieć kontaktów. Oj, to jest mega ważne. Zobaczcie, my zarówno tutaj skupiamy się na budowaniu kontaktów, bo jakby nie było, budujemy kontakt z wami, jak i z ludźmi, z którymi gdzieś tam działamy w backstage'u. To jest mega fajne, bo ważne jest, już nieraz mówiłem to, żeby otaczać się jednak ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania, spostrzeżenia i idą gdzieś w tym samym kierunku, żeby to było zgodne, bo oczywiście znajdą się takie osoby, które nie będą się kompletnie z tobą zgadzać, z twoją opinią i z tym wszystkim, ale to ty też masz prawo się nie zgadzać. Każdy ma prawo do swojej opinii i przeżycia swojego życia tak jak chce, a nie, że ktoś ci będzie coś narzucał. Zacznij mało, czyli to jest nic innego jak zacząć to robienie czegoś małymi kroczkami. Jeśli twoja pasja może być przekształcona w biznes, zacznij od małego przedsięwzięcia. Spróbuj, czy to się tobie podoba, jak się z tym czujesz, jak ludzie na to reagują, jak twoje otoczenie na to reaguje, czy jest to w ogóle sensowne, żeby przyniosło ci to jakiekolwiek korzyści. Na przykład, jeśli jesteś dobry w pieczeniu ciast, możesz rozpocząć sprzedaż w lokalnej społeczności, zanim otworzysz własną cukiernię. Tutaj akurat mamy nieograniczone możliwości, bo wystarczy profil na Facebooku, na social mediach, to się same poniesie i bez reklamy nawet jesteś w stanie gdzieś tam zyskać klientów. Dziś żyjemy w świecie social media. Kuba. Ja? No, coś chcesz chyba powiedzieć. Wiesz co? Czytać nie będę. Że to powinno być zacznij powoli. I Tak, lecimy zacznij. kolejny. Także, dobra, lecimy dalej. Dbaj o równowagę. To też jest mega kontrowersyjne. Myślę, że chłopaki się tu zgadzają z tym, ale bardzo ważne to jest. I ja zauważyłem to, że to zarówno dotyczy mnie, Kuby, jak i Michała. Powiem na tych 3 przykładach. Pamiętaj dbać o równowagę między pracą i życiem prywatnym. Pasja, która staje się pracą, może stać się męcząca, jeśli nie dbasz o swój czas wolny i relaks. I akurat ja wiem, że sami nie do końca jesteśmy w stanie to zauważyć, tylko bardziej, jeżeli masz osoby, którym zależy na tobie i masz je obok, to one są w stanie zauważyć, że ty gdzieś odpływasz, lecisz za bardzo i powinieneś czasem wypauzować. Ja często miałem takich ludzi koło siebie. Słucham? Bo tutaj jest mały disclaimer do tego, że bardzo często w momencie, kiedy ty zaczynasz przykładowo odlatywać w jakieś różne rzeczy, dajmy na to, zainteresujesz się rynkiem krypto, to jeżeli twoi znajomi nie podzielają tych zainteresowań, to bardzo szybko może się okazać, że będą ci mówić rzeczy na zasadzie, po co ty się tym interesujesz, po co znowu to czytasz, lepiej wyjdź z nami, chodź się spotkać. I na takiej zasadzie sytuacje mogą was spotykać, więc teraz to nie chodzi też o to, żebyście słuchali znajomych w ten sposób, że jeżeli oni mówią, że wy się czymś interesujecie i po co to robicie, to macie to robić, macie z tego rezygnować. To chodzi bardziej o to, że my często, jeżeli jesteśmy czymś pochłonięci, to nie zauważamy, ile czasu na coś poświęcamy, bo to jest tak, że po prostu coś robimy i ten czas sam mija. No tak. I chodzi o to, żeby znaleźć ten taki moment, przyjmijmy na to, nie wiem, raz na tydzień, raz na 2-3 tygodnie przynajmniej, żeby zrobić coś dla siebie, żeby gdzieś wyjść z kimś, żeby z kimś pogadać, żeby się pośmiać, odciąć się jakby od tego, o czym myślisz na co dzień, bo jakby pracując cały czas non-stop, to ktoś zaraz może powiedzieć, że ja jestem pracocholikiem i mi jest tak dobrze. Natomiast na dłuższą metę nie jest to dobre rozwiązanie, bo pamiętaj, że to, że tobie teraz jest tak dobrze i lubisz pracować, to nie znaczy, że twój organizm nie potrzebuje odpocząć od czasu do czasu i on tego resetu nie potrzebuje. Bo też jeżeli chodzi o zajeżdżanie się, tylko po to, żeby... sorry, bo mi szerszeń wpadł. Czekaj, zaraz wrócę. Jeśli chodzi o równowagę, to mogę wam powiedzieć od siebie, równowaga nie istnieje. A jeśli masz pasję, która się przeradza w obsesję, to idź w to i nie ma sensu się oglądać. Chyba że masz dzieci, które płaczą
że nie dajesz im jeść lub masz jakieś obowiązki, to oczywiście trzeba to jakoś rozgraniczyć, ale jeśli cię nic nie trzyma, to idź to full force, all in, że tak powiem, Kuba, rest in peace. No. Ja mam Jeszcze podobne coś- doświadczenia co ty, Michał, tylko tak jak mówię, zacząłem zauważyć, że nie wszystko ponad stan, ponad ten koszt. Jednak ja lubię spędzać wolny czas lub mieć wolny czas dla ludzi, dla siebie. Często ten czas dla ludzi to i tak jest moja praca, bo ja to tak traktuję, ale chociażby ten telefon, tak, że mimo czy ja wstanę o 9 rano, o 10 rano, staram się nie dotykać tego telefonu od razu, tylko dać sobie godzinę, 2, żeby tego nie zrobić. Bo jak ja już dotknę ten telefon, jak już zacznę żyć tym, co tam się dzieje, to już nie masz, to już jesteś, tak jak powiedział Michał, obsesja. Już wskoczyłeś do butów, Wciągnęło do cię, roboty, już cię nie ma. już lecisz. Tak. Ja teraz przykład. Wideo nagrywałem o tym Femexie czy o czymś. 4 godziny mi to zajęło. 4 godziny 40-minutowe wideo, żeby to nagrać, obrobić i to wszystko zrobić. To samo wpis na bloga. Jeżeli to robię, to też to zajmuje czas. I ludzie też tego nie rozumieją. Często ja daję linka, ktoś mówi, zresztą ostatnio ktoś mi tam napisał, ja nie mam czasu czytać tego, co ty tam napisałeś. Ja mówię, to jak nie masz czasu, to nie czytaj, ale nie zawracaj mi dupy po prostu. I Ja też często pamiętam, potrafię uderzyć w ten stopień, bo ja nie po to opłaciłem domenę, nie po to zrobiłem bloga, nie po to poświęcam czas, żeby napisać tam jakiś artykuł, że ktoś mi powie, ja nie mam czasu tego przeczytać, jeśli dla mnie to też jest dźwignią i tam jest wszystko zawarte, co teoretycznie osoba zainteresowana, czy jakąś promocją, czy czymś otrzyma. Ja wiem, że dziś wygodnym jest pisanie na Messengerze i odpowiadanie na pytania, tylko trzeba też postawić się z drugiej strony, czy na przykład w moich butach, czy Michała, my dzisiaj nie jesteśmy w stanie wszystkim odpisać, którzy do nas piszą. Ja w Hossie miałem 1000 różnych problemów, 1000 wiadomości, może nie 1000, ale te 300 do 500 wiadomości w ciągu dnia potrafiłem odczytywać. Czy byłem w stanie na wszystko odpisać? Nie. Starałem się, dlatego do dziś mam gdzieś w skrzynce jakieś zaginione wiadomości rok wcześniej. Może teraz Kuba... już nie pamiętam, co miałem powiedzieć, ale z tym pracoholizmem to jest trochę takie uciekanie w archetypy. Nie wiem, czy znacie temat. Jeśli chodzi o archetyp wojownika, to jest właśnie to walczenie cały czas, to jest pracoholizm i ciągła praca i im bardziej właśnie uciekamy w ten archetyp, tym się zamykamy i nie mogą nas znaleźć. Także mamy kilka różnych takich archetypów i każdy ma cząstkę tego archetypu w sobie, ale gdy za bardzo uciekamy w któryś z nich, tym właśnie stajemy się za bardzo obsesyjni. Także dlatego trzeba pilnować tej równowagi. No i dobrze jest mieć właśnie kogoś z boku, kto cię kontroluje, bo jeśli masz obsesję, jeśli masz jakąś pasję, to czasami bardzo łatwo jest stracić poczucie czasu, wpaść gdzieś, wciąga cię po prostu, wpadasz do króliczej nory i cię nie ma. Dokładnie. A czasami nawet zapomina się zjeść. Tutaj mamy też nawiązanie, zobaczcie. Znajdź to, co lubisz robić i co robisz dobrze. To zadanie jest esencją rad wielu ekspertów do spraw rozwoju osobistego. Też już to wiele razy słyszałem. I tutaj kluczem do sukcesu jest łączenie pasji z umiejętnościami i wykorzystanie ich w praktyczny sposób, który przyniesie korzyść finansową. Jeżeli to potrafisz zrobić i tak jak po części Michał już powiedział, jeszcze zacząć zarabiać z tego, gdzie na początku zazwyczaj w ogóle nie ma z tego pieniędzy, no to już jest w dobrym miejscu. Tylko też paniczne uciekanie w to, no nie jest dobre, żebyś w jakąś turbo obsesję popadali, nie? Teraz bądź cierpliwy. To też jest mega w sumie case i taki no prosty, ale ciężki do zrobienia, tak? No bo zarówno inwestowanie, jak i rozwój w swoją inteligencję finansową, w to, co robisz, wymaga od ciebie cierpliwości. Jest to gra, jak i rozwój długoterminowy, bo nie nauczysz się tego tu i dzisiaj. Jest tyle rzeczy, nie dasz rady tego wchłonąć, więc trzeba to robić krok po kroku. Bądź gotowy na to, że zarówno zdobywanie wiedzy może trwać także wartość twoich inwestycji może spadać, ale ważne jest, aby nie pańkować i trzymać się swojej strategii.
Zarówno tak jak tutaj w inwestycjach, trochę tutaj coś pokiebziłem, ale jak one mogą zyskiwać na wartości, na wycenie, jak i spadać, to tak samo twój organizm może być bardziej produktywny, może być mniej produktywny i nie ma każdego takiego samego dnia, że ty dajesz z siebie, nie wiem, 100%. Może ci się tak wydawać, ale przyjdzie moment, że będzie gorzej lub lepiej i też trzeba sobie z tym poradzić i wtedy trzeba odpocząć, wiedzieć jak odpoczywać. Wiecie, tutaj niektórzy stosują, nie wiem, niektórzy stosują wyjście na spacer, czy jakąś medytację, czy coś. Musisz znaleźć swój sposób. Czy to, że ktoś ci powie, że ten sposób u niego działa, zadziała u ciebie? Nie, nie wiesz tego. Może zadziałać, nie musi, ale też nie możesz się zamykać na to i powiedzieć, ale ty jesteś wariat, bo ty tam dziennie, nie wiem, siedzisz po cichu, zamknięty w piwnicy na 15 minut, czy coś. Czy wychodzisz na słońce, wiecie, często też jest, ostatnio słucham, to często mówią, żeby wyjść na zewnątrz, poddychać świeżym powietrzem rano, dać się naświetlić przez słońce. Teraz możecie zobaczyć, czy to w ogóle działa. Zobaczcie, jak ludzie radośni są w tych krajach, gdzie jest ciepło, a jak ludzie popadają nawet w depresję w takich krajach skandynawskich, gdzie mieszkałem zarówno ja i mieszka Michał na ten moment. Tam ludzie popadają w depresję, bo jest brak słońca. I to działa, tylko trzeba zacząć to stosować, nie zamykać się na to. W Norwegii są solaria na żetony. Jak chcesz się naświetlić, jak jest ci smutno, to wbijasz prosto z ulicy. Cyk. No cyk. Teraz to już nie ma już żetonów, sorry, bo nie mamy monet, także kartą musi się odbić po prostu. Jak polepszyć swoje wyniki? Wbijamy na część praktyczną. Korzystaj z aplikacji finansowych. To już też wspominałem o tych aplikacjach, które pomagają w tworzeniu budżetu. Tam elegancko to jest taki Excel, tylko że na aplikacji, gdzie już wszystko masz podłączone i nawet można tam podłączyć aplikacje bankowe, które będą, ta aplikacja będzie ci kategoryzować konkretnie twoje wydatki. Coś takiego widziałem. Jeżeli chodzi na przykład o zdrowie, to ja używam aplikacji Fitatu. Wystarczy sobie wpisywać produkty, żeby wiedzieć mniej więcej, ile zjadasz kalorii i o to też warto zadbać i to ci pokaże, że gdzieś jesteś w stanie przeginać z czymś i to zarówno tyczy się i zdrowia, i finansów, bo tu zauważysz, że nie dojadasz albo jesz za dużo, a w finansach zobaczysz, że wydajesz za dużo lub wydajesz za mało i na przykład za dużo oszczędzasz, a za mało inwestujesz. Też tak może być. Modyfikuj wydatki. Masz zachciankę, na przykład, że chcesz kupić telefon, realizujesz tą zachciankę, ale doliczasz do ceny tej zachcianki 20% i kupujesz za to złoto, srebro lub inne aktywo. I tutaj jest przykład, czyli telefon kosztuje 2000, wrzucasz 20% więcej, masz 2400 zł, z czego wydajesz 2000 na telefon, a 400 zł wrzucasz w inwestycje. Też bardzo fajne rozwiązanie, z tego co wiem, to Kuba to stosuje. No, czy stosuję, znam ten tip, jeszcze go nie stosowałem, znaczy w sumie może stosowałem, ale to chyba jakiś czas temu do jakichś tam rzeczy i owszem, jest to bardzo fajne rozwiązanie z tego względu, że nie dość, że pozwala ci spełnić daną zachciankę, to jeszcze dobudowuje jakby twój portfel, jeżeli chodzi o zasoby kapitałowe, jakieś tam aktywa i inne rzeczy, także to jest coś, co warto wrzucić sobie jakby w nawyk, idąc poziom wyżej, ale to no chociaż nie, w sumie to już może mało komu starczać, jeżeli do codziennych zakupów ktoś by jeszcze doliczał 20%, jeżeli chodzi o inwestowanie. To może się okazać, że miesiąc zamknie dużo wcześniej. Ale same wydatki w sobie, jeżeli chodzi o tego typu zachcianki, to jest dobre, bo zauważcie, że bardzo często, jeżeli macie jakąś zachciankę, która jest większą kwotą, to i tak przez pewien czas ktoś z Was musi na to oszczędzać. To jest tylko jeden ze sposobów. Warto sobie zaoszczędzić zawsze więcej. I jeszcze kolejna rzecz, która jest jakby do tego, to jest przykładowo na tym telefonie, on kosztuje 2000, kupię go jak będę miał 4000, nie 4 telefony. To też jest mądre podejście, bo nie wydajesz całych swoich pieniędzy na jakąś rzecz. Tak, także warto poczekać nieco dłużej czasami, jeżeli chodzi o dane wydatki, ale za to nie zostać z czymś na lodzie, bo przykładowo często ludzie zamiast budować swoje oszczędności,
to oni wydają te 2000, bo dostałem taką wypłatę, więc mogę sobie kupić, ale przykładowo nic z tego w tym miesiącu nie oszczędzę. I to też jest takie podejście na zasadzie, bo mnie stać. No ale czy rzeczywiście cię stać, nie? Możemy iść dalej. Ups. Planuj wydatki. Planowanie wydatków i regularne odkładanie pieniędzy na przyszłe rachunki to jedna z kluczowych zasad. Zarządzania finansami. No to wiecie, to jest chyba logiczne i tego nawet w szkole nie trzeba się uczyć, bo to bardzo szybko was życie zweryfikuje, że na przykład dostajesz wypłatę, wydajesz, nie wiem, nie opłacisz rachunków i wyłączą ci prąd, nie? To trochę tutaj w tym kierunku pójdziemy, ale dzięki temu podejściu nie jesteśmy zaskoczeni większymi wydatkami, które pojawiają się raz do roku, czy kilka razy w roku i na przykład częstym tematem moich znajomych na Śląsku, bo większość z nich mieszka na Śląsku, jest to, że oni po prostu zbierają hajs na ogrzewanie. Wiecie, tutaj hajcuje się kopciuchami, węglem, więc trzeba na ten węgiel nazbierać. To nie jest na tyle wygodne, że sobie klikniesz, czy tam teraz może te pompy ciepła i inne rzeczy tak działają, klikniesz i masz ciepło. Tutaj trzeba było najpierw zarobić pieniądze, wydać na węgiel, węgiel wrzucić do piwnicy i potem tym węglem ogrzewać swoje posiadłość, zazwyczaj dom. Także na to też trzeba nazbierać i jeżeli chodzi o taki koszt, to jest to koszt między powiedzmy, nie wiem, 7 a 10 tysięcy złotych na sezon grzewczy. Żeby mądrze to zrobić, to nie jest tak, że przychodzi październik i ty wyskakujesz z 7 koła, żeby kupić sobie węgiel, nie? Tylko musisz na to nazbierać. Wiecie o co chodzi, więc to też trzeba zaplanować. Generalnie jeszcze się odniosę do tego komentarza, że zanim uzbierasz 4000, to telefon będzie wart 1000. Tutaj powiedziałbym, że i tak i nie, bo to zależy od tego, czy rzeczywiście uprzesz się na ten telefon i przykładowo nawet jeżeli, nie wiem, odkładanie tych 4000 zajmie ci pół roku czy rok, jeżeli chodzi o jakieś tam pół roku, to on nie stanieje o tyle. Jeżeli chodzi o rok, to on też o tyle nie stanieje, bo telefony tak szybko nie tanieją. Natomiast bazując tylko i wyłącznie na przykładzie, niekonieczne stricte, że chcę ten telefon, to ten telefon ma być. Jeżeli telefon kosztuje 2000 i chcę na niego przeznaczyć 2000, to do momentu, aż nie uzbieram 4000 w tym kontekście, nie kupię telefonu za 2. A kupię telefon za 2, jak będę miał 4, nawet jeżeli to będzie później, ale może się okazać, że po tym czasie za te 2000 kupię inny, lepszy model, nowszy. W ogóle ja bym nie szedł To są tak, takie rzeczy, nie? bo podążanie za tymi flagowcami to nie do końca jest dobre i kupowanie na powiedzmy premierze. Ja unikam kupowania czegokolwiek na premierze, dlatego telefony kupuję gdzieś tam po roku czasu. Często kupuję używane, zarówno z moim poprzednim iPhone'em zrobiłem to samo jak i tym. Kupiłem używany na eBayu, jeszcze w cashback, jeszcze w sumie no nie zarobiłem na tym, ale sprzedałem go za praktycznie tą samą kwotę, którą za niego zapłaciłem, co pomogło mi dorzucić do nowego telefonu tylko tam 500 zł i mam kolejny model, który ma jeszcze na przykład 2 miesiące gwarancji. Często stosuję te kupuj używane, gdzieś tam półroczne, roczne czy nawet półtoraroczne urządzenia. Jeżeli są to dobrej jakości urządzenia, nic tam się nie powinno wydarzyć, a trzeba mieć naprawdę dużego pecha, żeby coś było nie tak. Także ja też unikam kupowania flagowców, bo tutaj jest działanie na emocji i na przykład podziwiam ludzi, którzy kupują te nowe iPhony najnowsze zaraz po premierze. Ja też ze względu takiego praktycznego staram się nie kupować nowych premierowych rzeczy, bo tam jeszcze mogą wyjść jakieś niedociągnięcia, które mogą zostać w późniejszym czasie usunięte. Nie? To często, nie wiem, kupujesz samochód i jest jakaś akcja naprawcza, że tam coś było felerne i oni wzywają do tego, że to wymieniają. Ja traktuję tak każde narzędzia. Nie lubię kupować najnowszych rzeczy, mimo że fajnie czasem jest mieć, o kurde, mam najnowszy, najlepsze, nie? Nie mówię, że tak nie robię. Tak zrobiłem akurat z ekspresem do kawy. Zdarzyło mi się co kupić flagowca, najlepszy, jedyny model, coś tam, ale bardziej stosuję z takimi narzędziami, które bardzo mocno używam i mogą się zepsuć szybciej, to już kupuję na przykład sprawdzone, nie? To tak samo z samochodem. Tak, to ta sama zasada. Nie wiem, czy to powiedziałeś dzisiaj, ale kojarzy mi się, że coś takiego gadałeś, że nie kupuję najtańszych, nie kupuję najdroższych. Chyba wczoraj to gadałeś na Zoomie. Tak, kupuję gdzieś coś pomiędzy. Tak. To chodziło o materac do łóżka. Zawsze robię tak, że
mimo tego, znaczy nie mówię, nie zawsze, źle bym powiedział zawsze. Najczęściej robię tak, że wybieram coś average, czyli nie najdroższe, nie najtańsze, coś pomiędzy, co zaspokoi moje potrzeby. Tak, bo często się okazuje, wiecie, to też zależy, co to jest. Przykładowo, jeżeli to ma być telefon, to ja na przykład chcę mieć kurwa flagowca z górnej półki i chuj mnie to interesuje, bo ja potrzebuję telefon do tego, żeby na nim pracować, do tego, żeby on był sprawny i mnie nie zawiódł i do tego, żeby robił zajebiste zdjęcia. Bo jakby to jest dla mnie ten kontekst, do którego ja używam telefonu. Jeżeli nie zależałoby mi na aparacie tak, jak mi zależy, jeżeli chodzi o telefon, to najpewniej kupowałbym tańsze. Natomiast w tym momencie mam telefon chyba od 3 albo 4 lat, nie wiem, to jest P30. Swego czasu on robił zajebiste zdjęcia, do tej pory robi zajebiste zdjęcia i fakt, jeżeli go porównam sobie, zestawię z jakimiś telefonami, które aktualnie są flagowe i najnowsze, to odstaje. Natomiast dalej jest on wystarczający i telefon to jest coś, czego ja nie zmieniam co roku. Telefon to jest coś, co ja zmieniam na 3, 4, 5 lat. Plus dziś każdy telefon wygląda tak samo, może nie tak jak moja kaseta, ale każdy telefon wygląda tak samo i moim zdaniem wyścig już się zakończył tego, żeby kiedyś mieć jak najmniejszy telefon. Pamiętam, miałem taką małą Nokię i one się różniły wyglądem. Dziś każdy telefon wygląda jak, nie wiem jakby to powiedzieć, no tak samo, tak? Jest prostokątny, ma duży ekran, ma plecka i tyle. Medalniczka. Tak. I teraz zobaczcie tutaj z tymi wydatkami, to trochę tutaj rozbiliśmy na takie części szczególne, tak? Bo mówię, pewnie wy to wiecie, powiecie, ale wy jesteście głupcy, że to pokazujecie, ale wydaje mi się, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tymi wydatkami. To tak samo można powiedzieć, że ja mówię tak, ja mówię open, mnie nie stać na to, by palić papierosy. Jak ja bym miał wydać 20-30 zł na paczkę fajek dziennie, miesięcznie wypalając ich 30, w ciągu miesiąca, mnie na to nie stać. Ja wolę te pieniądze wydać na coś innego, bo mam taki wybór, tak? To wiecie o co chodzi. Jeżeli ktoś chce, sprawia mu to przyjemność, niech wydaje, ale też między innymi dlatego, że ja takie podejście w sobie zbudowałem, to przez to, że mówię tak, zobaczcie, mam znajomego, który pali, wydaje tam te 30 zł na paczkę papierosów dziennie, powiedzmy jest to 30 dni, to mamy ile? 1000 zł powiedzmy, tak? 1000 zł miesięcznie. No to jeżeli go stać na to, żeby puścić w powietrze 1000 zł, to dlaczego ja mam nie zaryzykować 1000 zł i nawet nie stracić tego w internecie i mieć jeszcze jakiś problem do siebie? Nie idźmy w temat, bo to mi sprawia przyjemność, czy coś tam. To nie chodzi o to. Po prostu mi nie było szkoda ryzykować tego 1000 zł. Nawet teraz często jest tak, że naprawdę na jakieś turbo zarobkowe rzeczy. Po prostu ja też lubię inwestować, lubię szukać pewnych rzeczy, testować i nie jest mi szkoda przewalić tych pieniędzy, bo bym to pewnie przewalił na coś innego. I teraz zobaczcie, ubezpieczenie mieszkania, tak? Roczny koszt 600 zł. I teraz, żeby wyskoczyć z 600 zł od razu, wydaje się być to czasami ciężko. Ale jeżeli rozbijesz to na miesięczne wydatki, wpiszesz w budżet, zaplanujesz, rozbijesz te 600 zł na 12 miesięcy, masz 50 zł miesięcznie, co oczywiście podwyższa to twoje wydatki, które masz miesięcznie, ale jeżeli ty tego nie zrobisz, to dojdziesz do momentu, gdzie będziesz musiał wycalować ten hajs od razu. I potem skąd go wziąć? OC auta, tak? Roczny koszt. Słucham? Weźcie też pod uwagę tutaj to, że te koszty każdy będzie miał inne. Jeden będzie miał tańsze, drugi będzie miał droższe, inny będzie miał takie, jakie są tutaj wymienione. Natomiast chodzi o to, żeby wziąć to zastosowanie i przełożyć je na swoje potrzeby. Bo Tak, przykładowo ktoś może mieć ubezpieczenie mieszkania za 300 zł rocznie albo za 150 zł rocznie. No, tu chodzi o Więc przykład, wiecie, wiecie, nie? Dokładnie, to jest przykład, natomiast zastosowanie dla wszystkiego jest takie samo. No dziś, Także żeby ktoś jechać się na zaraz nie wakacje, zniechęcił, nie? dziś, żeby jechać na wakacje 2400 zł, to chyba ciężko takie wakacje zdobyć, chociaż wiem, że tam Tunezja czy coś, to za 2 klocki już ogarniesz, no ale zazwyczaj jak ktoś ma rodzinę, to dodajcie to razy 2, 3, nie? To też trzeba na to zaplanować budżet.
To moim zdaniem głupie jest branie kredytu na wakacje, nie? Urodziny bliskich. Mało osób też to, wiecie, planuje, ale można sobie zaplanować, nie? Planuję taki prezent, zakładam tyle i sobie po prostu mam na to osobny jakiś budżet. To nie musi się nazywać urodziny Janka, ale nie wiem, to tak samo jak tu wcześniej rozmawialiśmy, budżet awaryjny, czy budżet jakiś dodatkowy, gdzie ty wrzucasz jakąś tam kwotę i później to dzielisz. I teraz zobaczcie, jeżeli chcemy wydać 200 zł na prezent dla 5 osób w ciągu roku, to łączny koszt to już jest 1000 zł. I teraz jeżeli ty to rozbijesz na miesiące roku, no to wychodzi 83 zł. To już całkiem inaczej wygląda. Prezenty na święta. Chyba każdy z nas kupuje sobie prezenty na święta, więc to też warto już jest zaplanować wcześniej, nie? I tutaj mamy potem bonusy na koniec. To już jest w sumie koniec tej dzisiejszej prezentacji. Jeszcze tutaj mamy parę ogłoszeń parafialnych, ponaganiamy Was na różnego typu bonusy, gdzie można hajsę zdobyć. W sumie też dzisiaj dowiedzieliśmy się, gdzieś tam ktoś mi podesłał, że Trading 212 wznowił promocję. Jeszcze nie każdy ją ma, ale większość osób dostało możliwość polecania tego. Są to sposoby, gdzie można zdobyć dodatkowy hajs, obracając swoimi środkami lub chociażby nawet nie musicie tam nic wkładać, wystarczy założyć aplikację, polecać innym i też jesteście w stanie coś na tym zarobić. No i pierwszą taką aplikacją jest Luno, to też wiecie, ja już do dłuższego czasu pokazuję, tutaj można zdobyć 50 euro, wystarczy zrobić obrót na 250 euro, czyli kupić kryptowaluty, jeżeli chcecie je trzymać, wypłacacie na swój portfel, jeżeli nie, to możecie zrobić taki myk, że kupicie, sprzedacie, wypłacicie siano, bonus i tak dostaniecie po 30 dniach. Oczywiście to wiąże się tam z jakimś fee, bo każda sprzedaż, jak i zakup jest obarczony tam prowizją dla tego kantoru. Tu macie też kod, ten J7P3AH, to daje Wam możliwość otrzymania bonusów w wysokości 50 euro. I z tego co wiem, promocja się chyba powoli będzie już kończyć, bo Rumunia już nie ma możliwości polecenia, bo miałem kolegi z Rumunii, co wiem, że to polecał i w UK też zamykają możliwość promowania tego, także mi się wydaje, że coraz bliżej ku końcowi tej promocji, dlatego postanowiłem Wam tutaj ją pokazać i Was trochę nagonić. Trading 212, tak jak tutaj widzicie, jest to aplikacja bardziej taka właśnie oparta o akcje, my sami tam akcje kupujemy, z niej korzystamy. Tutaj w ogóle jest taka forma tego bonusu, że możesz zdobyć sobie do 5 akcji, czyli polecić to 5 znajomym i losowe akcje wtedy otrzymasz. Tutaj, żeby skorzystać z naszego linku, ja w tym momencie mam tutaj coś takiego zrobione jak rotator, czyli wiecie, jest nas tam na grupie 100 ileś osób, ja wrzuciłem to w rotator, mamy limit 5 osób, więc każdym razem przy każdym kliknięciu w ten link od kogoś innego masz zaproszenie, zwiększa to szansę po części, że ty dostaniesz bonus, jak i osoby, które tam mają ten swój link. Plusem tutaj jest to, że nawet jeśli przekroczysz ilość poleceń, czyli przekroczysz te 5 osób, no to jedynie ty jako polecający nie dostaniesz już dodatkowych akcji, ale osoby, które skorzystają z tego linku, więc tu bez obaw one powinny dostać taką akcję. No i na koniec ostatnie ogłoszenie parafialne, czyli dotyczące spotkania takiego rozwojowego w Berlinie, czyli 4-5 grudnia. Prawdopodobnie widzimy się w Berlinie na NBX-ie. Dzięki temu, że skorzystacie z kodu Hajsoholicy, da Wam to możliwość zakupu biletów jeszcze ze zniżką minus 10%. No i to by było na tyle. Napiszcie, czy fajnie i widzimy się za tydzień. Chyba że jeszcze tutaj chłopaki chcą coś dodać. Ja jeszcze tu mam komentarze na koniec. Pytanie jest, jak to zaplanować na konto bankowe, tylko nie wiem, o co chodzi do końca. Żeby mieć wydatki, no te awaryjne wydatki, wystarczy otworzyć kolejne konto, tylko bez karty najlepiej, masz wtedy pod konto, przesyłasz automatycznie tam pieniądze za każdym razem, jak dostaniesz wypłatę. Ja robię tak, zobaczcie, zarówno korzystamy z Revoluta, z różnych kart prepaidowych, więc ja sobie jak potrzebuję wpłacam, bo na przykład korzystam z karty Binance, często o tym mówię, ale ja nie lubię trzymać na giełdach zarówno krypto, jak i siana, a Binance mi daje 3% cashbacku. Więc ja wpłacam tam fiat,
euro i doładowuję sobie tą kartę i traktuję to jako prepaid. I wtedy to nawet nie generuje mi żadnego zdarzenia podatkowego, bo ja wpłacam fiat i korzystam z tego fiatu. Ja nie lubię tam sprzedawać kryptowalut, bo jest jakiś fee czy coś tam, nie ogarniałem tego w ogóle. To samo było z kartą Crypto.com, to samo z Revolutem. Tych aplikacji jest dziś tyle, tak można to też zdywersyfikować, że wiecie, nie wiem, do płacenia w internecie używasz karty Revoluta, tej jednorazowej albo karty wirtualnej. Nie wiem jak wam, ale ostatnio mi na przykład ktoś próbował ściągnąć hajs z Revoluta. Też tam jakieś dane wypłynęły. I teraz jeżeli ty siejesz swoją główną kartą do twojego głównego rachunku w internecie, płacisz za zakupy, to nie jest kwestia czy, to już będę zawsze powtarzać, tylko kiedy trafisz na coś, na jakąś podjebkę, gdzie podasz dane karty i będą próbować ci ściągnąć hajs. Będziesz próbowiem na wakacjach, będziesz chciał wybrać z bankomatu, to w ogóle jest mega akcja. Robią takie nakładki na bankomaty, gdzie jak wybierasz hajs, oni szczytują całą kartę. Poczytajcie sobie, to się dzieje i to nie jest, że mnie to nie spotka. Ciebie to spotka prędzej czy później i lepiej, żeby to spotkało ciebie, jak masz kartę prepaidową Revoluta, gdzie rąbną ci 1000 zł, a nie 100 000, czy tam 10. Generalnie ja jestem zdania, że najlepiej, jeżeli jakiekolwiek oszczędności trzymać, to w większości robić to offline, czyli w gotówce, póki jeszcze tą gotówkę macie. I wiem, że to jest lenistwo, bo muszę iść wypłacić i chuj wie co jeszcze, ale sorry, jak nie chce ci się iść wypłacić swoich pieniędzy, to nie będzie ci się chciało robić różnych innych rzeczy z nimi. No. I Mamy komentarz. Nie. U mnie nie ma czegoś takiego, żeby wydać całą kasę na cokolwiek. Im mniej posiadam, tym bardziej się hamuję z zakupem czegoś. Powiem ci, że to też działa, taki minimalizm, tylko że to są dwie strony, tak? Ja bym znów nie szedł w skrajności, bo zarówno jak ktoś lubi chomikować, posiadać, kupować, to odlatuje w tą stronę, a są minimaliści, którzy nie lubią wydawać pieniędzy, nie lubią i tam jest taki wewnętrzny Żyd. Ja zarówno mam trochę tego w sobie i trochę tego. Więc gdzieś to próbuję też nad tym panować, ale zgadzam się z tobą tutaj w 100%. Tutaj mamy jeszcze kupowanie ciuchów na ryneczku czy w lumpeksach. No ci powiem też bardzo ciekawe rozwiązanie, tym bardziej, że w lumpeksach znajdziesz naprawdę fajne ciuchy, czasem unikatowe, w ogóle można sobie biznes zrobić. Znam ludzi, którzy chodzą po tych lumpeksach, wyłapują fajne rzeczy i sprzedają to na ryneczku, tak? Czyli na second hand, czyli gdzieś tam, nie wiem, Vinted, OLX i tego typu rzeczy. Kto ci powie, że to nie jest twoje, że ty tego nie miałeś i kto wie, czy to jest z lumpeksa, czy nie? Zawsze znajdziesz jakiegoś klienta. No i na koniec pytanie, ile robiliście tą prezentację? No 2 godziny. Tyle mi zajęło zrobienie tej prezentacji. Także tyle by było ode mnie. Od nas. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy za tydzień. Widzimy Elo. się za tydzień. Elon.